Niestety dziś pakowanie w deszczu. Miało nie padać, padało i w nocy i pada teraz. Już zjadłam śniadanie, już muszę się wywlec i nadal pada. A prawdziwy deszcz ma nadejść o 17, więc nie wiem co to jest. W prognozie tego nie było, ale w Norwegii po prostu musi padać codziennie, nie ma innego wyjścia. Ten szlak jest bardzo popularny, w związku z tym jest mocno wydeptywany. Tutaj widać, że też już mają schodki przeciwerozyjne. Na razie jeszcze rzadka rzecz w Norwegii, ale są, więc super. Wyglądają ładniej niż te w Bieszczadach. Widać, że jakiś zawsze się znajdzie, co będzie je obchodził, ale naprawdę to bardzo pomaga. Schodki są nowe, widać, że niedawno zbudowane. Sylan to świetny odcinek, bardzo widokowy. Pogoda szara i pokrapuje, no ale w każdym razie bardzo ładne góry. Biwak jeszcze w granicy lasów, ostatnich brzozach, a teraz już otwarty teren. No i widzę za sobą, mam właściwie Helags. Tu jest Sylarna, najwyższy szczyt, można tam wejść. I Szwecja, przez grań właśnie tamtą biegnie granica szwedzka i po drugiej stronie szłam przechodząc Szwecję 2 lata temu. Pogoda była jeszcze gorsza znacznie, pod Helagsem strasznie wiało jak biwakowałam i potem następnego dnia lało. W schronisku Sylarna pamiętam, że piłam kakao, a potem szłam dalej do następnej ratunkowej chatki. To już było po drugiej stronie. Fajnie powspominać, tęsknię za Szwecją. Cieszę się, że niedługo w niej będę, bo będę robić zakupy w Szwecji w następnym sklepie. A dziś schronisko. Nadal na 18 zapowiadają burzę, od 17 już ma padać, ale coś Irno zmieniło zdanie. Jutro nie ma być tak źle, jak miało być. Okaże się. Mam złą wiadomość. Niestety nie będę spać w schronisku, bo się nie zgodzili, żeby ze śpiworem spać, bo powinno się mieć wkładkę do śpiwora, a nie śpiwor, no a ja nie mam. Pytałam, czy mogę spać na podłodze, na materacu swoim, a płacąc za łóżko, ale powiedzieli, że nie mogę. Powiedzieli, że mogę biwakować przy schronisku i użyć prysznica, ale to jest bez sensu. Będę w Storlien, umyję włosy na stacji kolejowej. No szkoda, bo idzie ta burza. Na razie jeden deszczyk przeszedł, no a w nocy ma lać. No trudno, poszukam jakiegoś biwaczku, bo nie będę płacić 150 koron za wkładkę do śpiwora za jedną noc. Bez sensu. No szkoda. Nie umiałam skłamać, po prostu trzeba skłamać, że się tą wkładkę ma i nikt tego nie będzie sprawdzał, a mi jest głupio kłamać i w związku z tym będę spać w namiocie. Moja strata. Płatki skończyły się przy schronisku, teraz już po prostu darcie przez bagno i tak będzie jeszcze bardzo, bardzo długo. Szłam tak długo, aż znalazłam biwak. Jakiś kwadrans trwały poszukiwania.
Ale fajne miejsce. Znowu mniej więcej w ostatnich brzuskach. W takim fajnym lasku. Osłoniętym dobrze, niezależnie od której strony ta burza przyjdzie, a idzie stamtąd, czyli z zachodu jak zwykle. Już właśnie zaczęło padać, więc idealnie jak byłam trzeci śledź, to zaczęło padać. Chowam się, a co z tego Armagedonu będzie, jestem ciekawa, czy naprawdę będzie tak źle, jak Irno zapowiada, i będę żałować, że nie jestem z tymi wszystkimi ludźmi w schronisku, którzy się tam grzeją i suszą. No trudno, idę się grzać i suszyć do namiotu. Za bardzo się nie wysuszę, bo namiot jeszcze od wczoraj jest mokry. Deszcz i komary, klasyczna Norwegia. Padało w nocy, owszem, ale tak normalnie, nie było żadnej burzy, nie było żadnego gradobicia, wszystko ok. Komarów milion. Jestem dość późno spakowana, jest 9:09, bo no taka mgła, tak w ogóle było, tak nie chciało mi się wstawać, więc pospałam trochę dłużej. Ale do drogi do Storlien mam chyba tylko 25 czy może 6 km, muszę sprawdzić, więc nie jest źle. Raczej na pewno tam dojdę, oby tylko w Szwecji nic się nie zmieniło i dworce nadal były w nocy otwarte, to się wysuszę, bo mam w namiocie tyle kondensacji i jeszcze deszcz to starłam ręką, ale od środka to już nie. Więc mam ciężki ten namiot. Chętnie go wysuszę, w ogóle chętnie w różne rzeczy wysuszę, między innymi moskitierę na głowę, bo była na dnie streczówki i jest cała mokra po poprzednim deszczu, w ogóle nie zauważyłam. Teraz by się przydała, chociaż jak zacznę iść, to te komary nie będą chyba za mną tak bardzo biegały. I nie pada właśnie, jest mgła, widoczność kiepska, ale właśnie się unosi. To jest taka chmura niska, więc myślę, że nie będzie źle. Po rozdzieleniu się szlaków trafiłam na taki, który nie ma ścieżki. Jest oznakowany, więc wiadomo gdzie iść, no ale idzie się ciężko. A tu mam takie ciekawe znalezisko, budzące grozę w zasadzie. Jest stary sprzęt turystyczny, wszystko porzucone, już takie trochę podgniłe. Jakaś buteleczka, rękawiczka, tutaj jest kijek, namiot, materac, jakiś słoik, może na przynętę, bo obok jest wędka. Wszystko po prostu, jakby ktoś tutaj kimał za tą skałą awaryjnie. I ciekawe, co się z nim stało. Bardzo dziwne. Bardzo bagiennie dziś, już nie ma żadnych kładek, tak jak mówiłam. I są takie miejsca, o, jak się rusza, jak galareta. To jest takie miejsce, w które absolutnie nie należy włazić. Nie będę robić próby kijka i w to wkładać, ale widać, że bez problemu no wejdzie po rękojeść, więc trzeba szukać takich miejsc odrobinę twardszych. No ale zapomniałam powiedzieć, że ścieżka jednak jest taka mało widoczna. Znalazła się po tym miejscu, w którym wszyscy się gubili. No właśnie, jem lunch. Kończę lunch, zjadłam burgera z salami, chrupko frytki i teraz kończę czekoladę. Nie siadam nawet, bo jest tak paskudnie. Jest takie miejsce, że nie wieje, ale jest mrzawka. No i zimno. Nie mam mokre spodnie. I wszystko od pasa w dół mam mokre. No bo rośliny są mokre, a z bagna woda podsiąka w górę. No. A ja jeszcze trochę. Ja myślę, że jestem w połowie drogi, może nawet trochę więcej. Nieźle jakoś dotrę.
Już jest 6:30, ja jeszcze mam dobre 2 km, może 1,5 do końca. Szlak to jedno wielkie bagno niestety, ale i strome ze skałami, trochę mi przypomina nieszczęsne Lofoty. No i jak ludzie wydeptują, to już robi się takie bajory jak za mną właśnie, no i no trzeba to obejść, bo inaczej człowiek wpadnie po pas. Więc powoli. A już widzę drogę, na której będę łapać stopa. Przejechał też pociąg linią kolejową, bo to jest to szczególne miejsce, gdzie będę łapać stopa do Szwecji. Ale bardzo, o Jezu. Do Storlien, w którym już byłam raz na Sydra Kungsleden w 2016, a na przejściu Szwecji nie byłam w Storlien, tylko byłam w Enafors i potem w On. Mam podobne nadzieje co do Storlien, jak miałam co do On, czyli nocleg na stacji kolejowej mi się marzy. Właśnie z myciem włosów i ciepełkiem i suszeniem i płukaniem skarpet z błota. To byłoby idealne, ale najpierw chcę iść do sklepu. Sklep chyba o 8 zamykają, albo o 9, ale wydaje mi się, że o 8, czyli za 1,5 godziny. A ja mam kawał drogi, jeszcze muszę złapać stopa i idzie deszcz. Nie wiem, czy mi się uda. Najwyżej pójdę do sklepu rano. No właśnie kropi. Godzinę stałam, próbując złapać stopa do Storlien. Niestety nikt się nie zatrzymał. Więc postanowiłam iść pieszo i właśnie jestem na granicy szwedzkiej. Tak jak między USA i Kanadą jest ona wycięta z drzew. Jest widać dokładnie taki pas, jaki biegnie granicą, a tu już jest tabliczka Szwecja, więc witamy ponownie. Bardzo, bardzo mi miło być w Szwecji ponownie. O, z ferie. No to lecimy do Szwecji. O, tęsknię i kocham i w ogóle. Niestety sklep już zamknęli, więc nie będzie szwedzkiej kolacji. Będzie norweska kolacja, ale sklep otworzą jutro o 8 rano. Ale stresuję się, co to będzie z tą stacją kolejową. Oby była tak jakbym chciała. Otwarta. Stacja jest otwarta. Jest cieplutko, suchutko, jest woda, WC, prąd. Już gotuję wodę na kolację. 21:30 doszłam. No, jest okej. Pan, który tutaj stróżuje, już wie, że tu jestem, bo pytałam, czy zamykają. Mówi, że nie, tego nigdy nie zamykają. Także okej. Mam taki fajny kącik za ławeczką. Z tego co pamiętam, o północy dopiero wyłączą światło, ale jestem przyzwyczajona do jasnych nocy. O, więc super, udało się. A jutro zakupy i trzeba będzie jakoś wrócić na szlak. Muszę się zdecydować, czy będę próbować znowu łapać stopa, czy przeklepać ten asfalt, zupełnie bez sensu, czy dojść tak po skosie do szlaku, szlakiem szwedzkim, na którym już byłam. Zobaczę rano. Doskonały nocleg, sponsorowany przez Koleje Szwedzkie. Super, troszkę za ciepło, ale dzięki temu powysychało mi wszystko idealnie. Pranie, mam włosy, są suche prawie, mam tam te zaplątane, może jeszcze troszeczkę wilgotne. Nie zgasili światła w ogóle. Paliło się całą noc, ale jak zwykle czapka na oczy. Więc to nie przeszkadzało. Nikogo w nocy nie było. Idealnie, po prostu super. Szkoda, że nie mijam dworca codziennie. Szwedzkiego. Nie wiem jak tam z norweskimi. Pewnie są jakieś głupie reguły, które mówią, że nie wolno spać na dworcu. W Szwecji nie ma takich reguł. Za to lubię Szwecję. Mają reguły, ale myślą też rozsądnie, posiadają uczucia. Nie wszystko jest idealne. Wciąż jest miło i sympatycznie, ale nie wszystko jest idealne. Kaloryfery są drapane, nie ma firaneczek.
Jest guma do rzucia przyklejona do ławki, kilka napisów WC. Zupełnie normalni ludzie tu są. Nie tak jak w tej Norwegii, gdzie wszystko jest po prostu perfekcyjnie i wywalają was ze schroniska z uprzejmym uśmiechem na twarzy. Tak, zdecydowanie wolę Szwecję. Szwecja, serduszko. A teraz może jeszcze się trochę umyję porządniej i zjem śniadanie, pakuję się i o 8:00 muszę być w sklepie. Chcę być w sklepie. O 8:00 otwierają. Patrzcie na te półki. Jak dużo słodyczy może być w jednym sklepie. To jest największy sklep w Szwecji, w jakim w życiu byłam. Dział czekolad. Myślę, że powinno być jeszcze więcej. A dział cukierków. Paranoja. I wszystko jest rzeczywiście bardzo tanie. Wszystko to jest dla Norwegów. Jest mniej więcej 2 razy tańsze niż w Norwegii. Więc wypad się z pewnością opłaca. Niesamowite. A to mój koszyk, ale dopiero zaczęłam. Mam dziecięcy koszyk, bo ten dorosły jest tak ogromny, że nie chce mi się go dźwigać. O. 790 koron poszło, ale mam dużo rzeczy i to takich, których nie da się kupić właśnie w Norwegii. Pomijając cebulę. Cebula jest wszędzie. Mam kawę, Gewalię, mam mleko w proszku. Niestety tego tańszego Sempera nie było, było tylko Nestle. No trudno. Mam świetny ser, którego w Norwegii nie ma. Mam fińską czekoladę w dużej ilości. Mam tanią herbatę, 2 pudełka od razu. Ser, grzybowe zupki w proszku, błyskawiczny makaron, którego też w Norwegii nie ma. Mają tylko taki do gotowania, a tu mają snabby, czyli błyskawiczny. No, 2 smoothiesy, bo po prostu nie mogłam wytrzymać. Uwielbiałam je w Szwecji, te 2. Kabanosy, bułeczki słodkie na 5 dni i ogromna torba słodyczy. No to mi starczy na dobre 2 tygodnie, tak myślę, ale tego też nie ma w Norwegii. Tym razem się udało. Zrobiłam napis 5 km na kartonie po makaronie i 10 minut może stałam. 2 dziewczyny mnie wzięły, więc super. Jestem już na szlaku, właśnie przechodzę przez tory kolejowe. Nie wiem, gdzie jest szlak, chyba tam. Tutaj też jest dworzec. O, nie wiem, czy jest otwarty, zaraz z ciekawości zobaczę. O, tak wygląda. Oczywiście jest śliczny, pali się lampka w oknie i w ogóle jest napis poczekalnia, więc jest prawdopodobne, że też jest on do wzięcia, jeżeli chodzi o noclegi. Okej, czasem tu jeżdżą jakieś pociągi. No, a tu jest szlak i tu jest, jest też alarm. Okej. No i jakie to typowe kwiatuszki, lampka. A drzwi do poczekalni są zamknięte. No więc zdecydowanie Storlien jest tym miejscem, które polecam. Wiele nie przeszłam na razie, 2,5 km pod górę, ale napakowałam tobu, jejku, przesadziłam oczywiście, ale z drugiej strony mam wszystkie te dobre szwedzkie rzeczy. No i czas zjeść z tych zapasów, żeby się lżej zrobiło. No już południe, czas na lunch, siedzę za szopą na łodzie, tu jest Łódź, pewnie jest druga Łódź, nad jeziorem Zaporowym, nad którym byłam właśnie w 2016 roku. I spałam wtedy w tej takiej ratunkowej chatce. 2 noce tam spędziłam i wtedy właśnie myślałam o tym, że za parę lat, jak dobrze pójdzie, będę na Norge på Langs, bo o tym marzyłam i może będę tędy przechodzić. Raczej wiedziałam, że na pewno będę przechodzić i planowałam te zakupy w Storlien i sprawdzałam, co jest w sklepie. Tymczasem ten mały sklep zamknęli, zbudowali drugi ogromny. Ale właśnie nie szłam
stroną szwedzką, tylko norweską, żeby jednak nie chodzić Szwecją, jeżeli nie muszę. Tam jest to schronisko takie prywatne, które jest zamknięte jakiejś tam organizacji turystycznej i był mostek na zaporze, więc spoko. A teraz część nieznana, bo jak wędrowałam Szwecją, to był właśnie ten moment, że skręcałam na wschód i omijałam te najgorsze bagna, na których nie ma szlaku, a tu po norweskiej stronie są szlaki. Więc tak, na razie trochę kładek jest, ale pewnie dlatego, że tu jest pętelka dla jednodniowców. Pewnie się zaraz skończy. No. Wieje, jest pochmurno, nie pada. Troszkę pomrzyło, przestało. Jeszcze jutro ma być ładnie, a potem ma być źle. Źle, czyli deszczowo. Mniej więcej tutaj 1200 km. Troszkę wieje, troszkę mrzy, ale cieszę się, że mam te 1200. Dziś nie przybędzie zbyt wiele do tego, bo późno zaczęłam. Teren jest taki, no, kłopotliwy i troszkę bagnisty i co chwila jakiś mały kanionik, więc myślę, że spocznę na laurach około 19 w pierwszej chatce. Taki jest plan na ten lodowaty dzień. Cały dzień w czapce i w power stretchu. W rękawiczki to tak też by się przydały i myślę o lunchu, a czekam na jakąś kotlinkę, żeby tak nie wiało. No ale 1200 zaliczone, więc można iść dalej. Straszne bagno, wolno szłam, ale jestem w chatce, 19:40. Przyszłam i nie jestem sama i jest tu jeszcze jeden długodystansowiec, Hubertus z Niemiec, który też zmierza do Nordkapu. Zaczął pod koniec maja, ale niestety ma kontuzję, ma spuchniętą kostkę, chyba przyczep Achillesa, ale jeszcze coś z piętą też nie tak, więc niestety jakaś przerwa się szykuje, albo no nie wiadomo, mówi, że w Norwegii fizjoterapia pewnie za drogo wyjdzie i może wróci do Niemiec, ale na razie spróbuję iść i może się rozchodzi, chociaż jest spuchnięte. No strasznie tu jest nagrzane, Hubertus strasznie nagrzał w piecu paląc. Chatka jest na takim cypelku nad jeziorem, wśród tych wszystkich bagien. I tu są komary, więc otwieranie okien raczej odpada. No, trudno, może się nocą ochłodzi. Kolacja gotowa, nawet nie jestem tak bardzo głodna, bo 2 smoothiesy to jest trochę kalorii przybyło. Ale zrobiłam sobie makaron z trochę masła, ser żółty i trochę kiełbaski. No i jest. To właśnie jest Hubertus, leży sobie na kanapie i odpoczywa. Czyta książkę po norwesku, bo niemiecki jest podobny do norweskiego i wszystko rozumie. How do you like Norway? Yes, I like Norway very much. Okay.
Bardzo dziś był ładny dzień, wyjątkowo słoneczny, cieplutko. Owady nie dokuczały aż dopiero teraz wieczorem, a komarów nie ma bardzo wiele, bardziej meszki, dlatego ta moskitiera na twarzy i gotowanie na zewnątrz, bo na obiad jest grzybowa zupa ze świeżych koźlarzy z makaronem i wkładką mięsną. I jeżeli się smaży grzyby w tytanie, no to trzeba cały czas mieszać, żeby się nie paliło, więc jak mam mieszać cały czas, to wleciałyby mi te wszystkie owady do środka, dlatego gotowałam na zewnątrz. Jak zwykle niełatwo znaleźć biwak, bo wszędzie są bagna, więc wszędzie jest bardzo mokro. Teraz jestem w dolince strumyka, strumyk widzę z namiotu i było tu takie płaskie miejsce, w którym ewidentnie ktoś bardzo niedawno biwakował, chyba więcej razy tu biwakowano, ale takie miejsce typowo truchajkerskie, czyli nie ma widoku, nie ma miejsca na ognisko, tylko jest byle gdzie, byle sucho. Co prawda, no nie powiem, żeby tu było jakoś super sucho, bo tu jest kałuża, tu płynie strumyk, ale to no właśnie to jest dlatego sucho, bo tu jest skarpa i jeszcze drzewa dwa rosną i dlatego jest takie malutkie wzniesienie, ale wszędzie naokoło jest mega mokro i jak dobrze stanąć na ziemi, to kląska to wszystko, więc no myślę, że poziom wody gruntowej pod moim materacem jest na 3 cm, może na 5. W nocy ma padać. Myślę, że będzie mega kondensacja, ale nie zostawię otwartych drzwi, no bo będzie padać i to właśnie z tamtej strony, bo tam jest zachód. No mam nadzieję, że się jutro uda do chatki dojść, że się wysuszę z tej przyszłej kondensacji i jakoś to będzie dalej. No, zupa stygnie, więc biorę się za nią. Tak wygląda. Chyba nie da się pokazać, ale tu na łyżce trochę widać. O, bardzo gęsta, taki Eintopf. Bardzo dobry. Świeże grzybki to jest to. Dzień 44. Czas zacząć. Oczywiście od brodzenia w bagnie. Teren po prostu jest taki, że te bagna są niekończące się. Skały są bardzo nieprzepuszczalne. Takie obłe, gładkie, wypolerowane przez lodowiec, a pomiędzy nimi są zagłębienia i w tych zagłębieniach gromadzi się woda. Są jeziorka, które z czasem zarastają właśnie tym torfem. I tu widać, że jest takie oczko wodne i wszędzie, gdzie idę, są jeziorka jakby zarośnięte i po prostu po tym ple torfowym się idzie, wybierając w miarę twarde miejsca, ale woda jest cały czas. Jeszcze będzie jakiś czas. No, chodzę w wodoodpornych skarpetach, więc nie czuję tego przykrego chłodu, który z tej błotnistej mazi się wyciąga. Padało rano, więc się trochę grzebałam. Wyszłam o 8:30 znowu, tak jak wczoraj, czyli nie za wcześnie. Te czasy, kiedy wychodziłam o 6:30, tam 45, są już chyba dawno minione. Już mi się po prostu nie chce. Czasem myślę, że jeszcze kiedyś się zmobilizuję i zrobię jakąś szybką wędrówkę, ale chyba już mi się nie chce. Tak, te poranki, że się człowiek nie śpieszy, są fajne. A wczoraj spotkałam jeszcze jedną osobę wędrującą Norge på langs. To Norwek, Mats. Nie chciał być na YouTubie, więc nie mam z nim filmiku. Narzekał, że jest na coś chory, za nie mógł. Mam nadzieję, że już się ma dobrze. Mówił, że ma plecak, który waży 30 kg. Nie wyobrażam sobie tego, to więcej niż połowa tego, co ważę. Podnieść coś takiego masakra, chodzić z czymś takim. I jeszcze po bagnach. Im człowiek jest cięższy, tym bardziej się zanurza. No i jeszcze jak buty się ma
trekkingowe, a tu w Norwegowie w ogóle Niemcy też chyba mają często trekkingowe buty i one się bardziej wbijają w ten torf. Biegowe się tak fajnie unoszą na powierzchni, więc nie zanurzam się w zasadzie bardziej niż po kostki, więc to trochę pomaga, ale tempo i tak jest słabe. Wczoraj 28 km. No. O, a teraz wynurzył się widok na Park Narodowy Blåfella, Skjerkafjella, mam nadzieję, że dobrze mówię. To są góry, w które idę teraz. Nie bardzo jeszcze widać, zwłaszcza, że są za mgiełką deszczową, bo kropi taki drobny deszczyk. Zadyszałam się, no bo widzicie, jak tutaj jest góra, dół, bagno, skała, bagno, skała. Tutaj jest bardzo fajna miejscówka biwakowa z miejscem na ognisko, w miarę płasko, strumyk bagienny, jak one wszystkie tu. I jeszcze są fajne sosny. Wywiesiłam namiot do suszenia. Będzie trochę lżejszy. Jakiś jeszcze kilometr z kawałkiem został do asfaltu, potem kawałeczek asfaltu i znowu bagna. Pół kilometra do drogi, do parkingu i robi się potworna breja. Jest na 20 metrów wszystko rozbabrane, bo ludzie wychodzą, myślą, że idą na fajną wycieczkę, stwierdzają potem, że się nie da i wracają i wszystko jest rozdeptane. I też weekendowi turyści, którzy idą na krótki biwak kilometr dalej, więc jest po prostu większy ruch turystyczny, większa erozja. No i takie coś, stoję sobie w błotku. Asfalt poszedł szybko i sprawnie. Jestem już na następnym szlaku i patrzcie, jaka odmiana. Idę sobie po drewnianej kładeczce. W ogóle nie brnę w bagnie. Myślę, że przynajmniej 5 km będzie takich, bo jest tu taki szlak spacerowy, a potem idzie się dopiero dalej. Na parkingu pełno aut, pełno ludzi, niedziela. Tak, ludzie się cieszą bagnem, po którym chodzą po deskach. Super, ja się też cieszę. Tam jest takie piękne jezioro. O, pogoda się poprawiła, ale myślę, że jeszcze się też zdąży dzisiaj popsuć. Z tej radości wsuwam miętowego cukierka fińskiego. No i lecę dalej. Mam jeszcze 15 km do przejścia dzisiaj. Moja radość była najwyraźniej przedwczesna, bo kładki skończyły się dosyć szybko. I znowu je witamy w bagnie rozdeptanym przez bardzo dużo ludzi z tego parkingu. Pod szczytem pagórka Gamma mamy pierwszą kotę na szlaku. Kammi po fińsku, może Gamma to właśnie chodzi o tą kotę, czyli Kammi, czyli Gammę. Tak, w środku jest zapadnięta trochę podłoga, ale jest piecyk i jak najbardziej miejsce noclegowe. Dziewiętnasta 56. Jestem na miejscu.